Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z takim czymś, czego ostatnio się po prostu dowiedziałem. A więc, mianowicie, kiedyś wspominałem Wam już o żyłach wodnych, o tym, że nasi przodkowie bardzo tego unikali. Nigdy nie stawiano domów na żyłach wodnych. Zawsze było wszystko sprawdzane, badane i tak dalej. I po prostu trzymano się tych norm. Nigdy tutaj nikt nie robił jakiegoś odskoku w bok i mówi, a postawię sobie tutaj dom. Dziś my tak robimy, ponieważ większość ludzi usłyszy żyła wodna, mówi, o, to bzdura, to się śmieje z tego, bo to nie istnieje. To istnieje, moi drodzy, to istnieje i one są bardzo częste, ponieważ cała Ziemia ma siatki żył wodnych. Cała Ziemia je ma. Też i na pustyni są. Ponieważ tam się też potrafi studnie zrobić, he? Tak, kto by pomyślał, na pustyni przecież tam wody nie ma. Jest woda, tylko że jest głęboko. I zawsze też szukają żyły wodnej, żeby się po prostu wkopać i postawić studnię. Bo jakby nie było żyły wodnej, to by nie było studni, bo by nie było wody. To jest po prostu cała siatka. Żyły wodne idą tak, a później się przecinają. I na tych przecięciach tam jest najgorsza energia, gdzie się dwa przecinają. I na tych przecięciach stawiało się właśnie studnie, bardzo często. Studnie, w których nigdy nie brakuje wody. Nawet kiedy są nie wiadomo jakie czasy suszy, tam zawsze jest woda. To jest przecięcie dwóch żył wodnych. I tam są właśnie te najstarsze studnie postawione na tym, żeby po prostu zawsze była woda, jak wiadomo. Także to tak mniej więcej na marginesie. Ale do czego tutaj dążę? Ostatnio taki pan, który był lekarzem, opowiedział bardzo fajną historię. Mianowicie on pracował w szpitalu i zauważył coś bardzo, bardzo ciekawego. Mianowicie pacjenci, którzy tam przyjeżdżali i tak dalej, wiadomo, każdy miał swoje łóżka i tak dalej, kładzono ich do tych łóżek i jedni wychodzili, a jedni już nie wychodzili z tego szpitala. Co zauważył? Zauważył mianowicie coś bardzo, bardzo ciekawego, co to bardzo fajnie potwierdza. A mianowicie, że ci, którzy nie wychodzili z tych szpitali, zawsze leżeli w tych samych łóżkach. To zawsze były te same łóżka, z których ci pacjenci nie wychodzili. Z innych się kładli, wiadomo, coś tam było robione, jakiś zabieg, czy nie wiadomo co jeszcze, i wychodzili. Zdrowieli, wychodzili. Ale ci, którzy leżeli na tych niektórych łóżkach, już po prostu nie wychodzili. Więc ten pan się troszeczkę tam zastanawiał, głowił się nad tym, o co tu chodzi, czemu na tych łóżkach jest coś nie tak. No i w końcu sprawdzał. Sprawdzał, czy są żyły wodne. I voilà, jakby nie było inaczej, były żyły wodne. Dokładnie pod tymi łóżkami, gdzie ci pacjenci leżeli, którzy już nie wychodzili, tam były żyły wodne. Przypadek? Nie sądzę. Więc ten pan zaczął przesuwać po prostu te łóżka tam na ile mógł, bo to wiadomo, że to też są swoje procedury, odstępy i tak dalej. Starał się te łóżka przesuwać. I ci pacjenci przestali umierać na tych łóżkach. Też przypadek, by pewnie ktoś powiedział? No nie sądzę, że to przypadek. Jednak nie zawsze my w domu wiemy, że w ogóle mamy żyłę wodną. Można sobie radiestetę wziąć, ja też to potrafię zbadać, takie coś. Już kilku ludziom tutaj badałem wokół, którzy mnie poprosili. No i przeważnie zawsze znajdowałem żyłę wodną. Chociaż były to małe miejsca, bo niekiedy było tylko muśnięcie rogu domu, ale akurat w tym miejscu stała kanapa, gdzie się siedziało, czy stała sofa, gdzie się siedziało, czy stała ława, gdzie się siedziało. Akurat w tym jednym miejscu. No i jak ma być tutaj regeneracja? Bardzo często, i to jest chyba jedno z najgorszych, co się zdarza, to jest kiedy jest na łóżku, gdzie śpimy, pod łóżkiem. To jest chyba najgorsza możliwa opcja, ponieważ śpiąc na żyle wodnej nie mamy regeneracji organizmu. Cała nasza energia według skali Bowisa, gdzie mamy gdzieś tam między 5,5, 6 tysięcy, 7 tysięcy, tak plus minus, to jest nasza optymalna energia, no to na żyle wodnej mamy od razu, spada nam to czasami nawet do 2-3 tysięcy po takiej nocy, a według skali Bowisa to już jest człowiek bardzo, bardzo chory przy takiej energii. Więc no tak to po prostu działa.
Czyli kładąc się na tym macie przez pół, bo żyła wodna ma 1000, wy macie załóżmy 5, daje 6, no i macie 3, nie? Jak macie 6, bo nie każdy ma 6, ponieważ no, zdarza się i mniej przez różne czynniki środowiskowe, więc po prostu w nocy organizm chce wypocząć, zregenerować się, ale kiedy no, jest żyła wodna, no to śpimy niespokojnie, wiercimy się w łóżku, cały czas się przekręcamy z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Czujemy się źle, nie możemy zasnąć, coś nas dręczy, nie wiadomo co jeszcze. Siadając na kanapie, gdzie jest żyła wodna, nie możecie usiedzieć cicho, cały czas wam się nogi ruszają, czujecie się niespokojni w środku, występują kołatania serca, nerwowość, drażliwość, zmęczenie i tak dalej, i tak dalej. Może też to znacie, przyszliście z pracy, czujecie się jeszcze dobrze, wszystko jest fajnie. Siadacie na sofę i za chwilę, ja nie mam na nic siły. Możesz mieć żyłę wodną pod spodem. I tutaj właśnie w tych szpitalach było to kluczowe, ponieważ jeżeli jakiś pacjent tam przychodził, miał robiony zabieg, teraz to łóżko stało na żyle wodnej, on się nie mógł zregenerować. Nie ma szans, żeby on się zregenerował po takim zabiegu, stojąc na żyle wodnej. To wtedy automatycznie jest koniec. No i tak się działo przez te lata. I dlatego temu panu udało się to fajnie odnaleźć przyczynę tego, ponieważ wystarczyło wziąć, po prostu zbadać. Niestety radiestetów jest coraz mniej. Jest ich coraz mniej, ponieważ mało kto się już interesuje tym zawodem, a to jest bardzo proste, tego się można nauczyć. Chociaż jest też takie powiedzenie tutaj, no, że nie każdego słuchają różdżki. Nie wiem, mnie słuchają w każdym bądź razie i po prostu potrafię to znaleźć. Ale czy wszystkich słuchają? Nie wiem, nie zdarzył mi się jeszcze przypadek. Chociaż no, nie znam nawet nikogo, kto by więcej to próbował za bardzo, czy mu to działa, czy mu to nie działa. Dlatego no, po prostu się nie wypowiem, bo nie mam w otoczeniu tutaj takich ludzi, którzy by się tym interesowali. Jednak kiedyś tak znajdowano studnie. Właśnie zawsze się wołało radiestety jakiegoś pana gdzieś tam stamtąd i on szedł i chodził i szukał, gdzie jest studnia. W Niemczech dzisiaj nawet też jest coś takiego robione, bo widziałem niedawno właśnie taki program, gdzie robią studnie, i też po prostu zabierają ze sobą pana, który najpierw przechodzi i mówi im, tu róbcie dziurę, bo tam jest woda. Czyli przechodzi z różdżkami, sprawdza i mówi, tu kopcie, bo jest woda. I dlaczego go wzięli? Ponieważ ich to kosztowało za dużo, bo za każdym razem, kiedy po prostu wiercili dziurę, to nie zawsze trafiali. A wywiercenie takiej dziury no też kosztuje pieniądze, czas i nie wiadomo co jeszcze. I czasami zdarzało się tak, że mówili, że 3-4 razy nawet wiercili dziury i nie było wody. I odkąd wzięli sobie tego pana właśnie tam do pracy z nimi, to teraz za każdym razem zawsze znajdują wodę. On przechodzi, sprawdza, mówi, tu jest woda, tu róbcie dziurę, cyk i już jest woda. Nie mają już tego, że wiercą dziurę po nic i wody nie ma. Bo tak się może zdarzyć, bo jak się nie trafią, no to albo jest za mało tej wody i tak dalej, więc po prostu no warto też jak wystawiacie studnie, poszukajcie sobie radiestety, będą mniejsze koszty, żeby wam po prostu znalazł, gdzie jest ta woda. I uważać na żyły wodne. Ponieważ tak jak mówię, dziś kupuje się działkę i nie patrzy się, czy tu możemy postawić dom. Nie, ja mam działkę, to ja tu muszę dom postawić i tyle. I nikogo to nie interesuje, że jest żyła wodna. A jeżeli nie macie radiestety, tak też zrobiła tutaj moja teściowa, czyli mama żony, ona po prostu sobie sprawdziła, ile kosztuje radiesteta i okazało się, że to było bardzo dużo, ponieważ to było grubo ponad 200 euro. Jeszcze oczywiście dojazd do tego i teraz za każdą znalezioną żyłę wodną jeszcze 50 euro do tego, także ją by to wyszło grubo ponad 1000 zł, może nawet i 1500, więc stwierdziła, po co ma to wydawać najpierw na to, jak mogła sobie od razu kupić absorbery, które po prostu neutralizują żyły wodne, ponieważ na to były właśnie skonstruowane. Mamy mały, mamy oczywiście też i duży, po to one były zrobione właśnie na żyły wodne, na promieniowanie z telefonów, z Wi-Fi, z masztów i tak dalej. Po to miały nas zabezpieczać. A że przy okazji wyszły jeszcze jakieś inne właściwości tego, o których już wam wiele razy mówiłem, jak strukturyzacja wody, czyli na przykład kładziemy sobie spiralą tutaj do góry szklaneczka wody, woda nam się strukturyzuje, zamiast jakichś super drogich strukturyzatorów można po prostu tego sobie użyć.
Można sobie jedzenie dawać, można sobie go do lodówki włożyć, będzie nam się jedzenie dłużej trzymać, nie będzie się tak szybko psuć. O tym już też zrobiliście doświadczenia, także coś takiego też działa. Zastosowań jest masa. U zwierząt to znajduje zastosowanie, że mają lepsze osiągi. Ludzie testowali na koniach, na gołębiach, na psach, na kotach. Zresztą no, na psach, na kotach to ja sam też testowałem, bo inaczej innego wyjścia by nie było, także no, pomaga. Na sen to bardzo fajnie Wam pomaga. Też jesteście z tego zadowoleni, że lepiej śpicie. Po prostu dajecie pod poduszkę, nosicie na wampiry energetyczne. Wiecie, to są ci ludzie, co zawsze przychodzą nas dręczyć. I jak oni wychodzą, to my po prostu nie mamy na nic siły. Jesteśmy tacy zmęczeni, jakbyśmy przepracowali kilka miesięcy pod rząd. To właśnie są wampiry energetyczne i na to właśnie to też bardzo fajnie pomaga. Jak jest bardzo uporczywy wampir, to wtedy się go obraca tym zielonym do niego, tak to zawisza i to wtedy on bardzo szybko go odgania. Od nas akurat wszyscy się wynieśli, którzy byli wampirami, także mamy święty spokój z nimi. Także moi drodzy, zastosowań oczywiście jest jeszcze więcej, o tym mówiłem w poprzednich filmach, te możecie sobie znaleźć, ponieważ w opisie tego filmu też jest link do naszej strony internetowej i tam macie je wszystkie wrzucone, tylko cierpliwości, bo ona się długo ładuje, bo jest tam za dużo tych filmów. To nie jest jakaś super wielka strona, że ona się w 2 sekundy załaduje, tylko no, czasem trzeba chwilkę poczekać, nim się załaduje po kliknięciu. Także tam macie wszystkie filmy tak w miarę o tym złożone, które były najważniejsze. Można się doszkolić jeszcze, co to więcej potrafi i tak dalej, bo potrafi naprawdę bardzo, bardzo dużo. No tylko po prostu wszystkiego też się tutaj nie da powiedzieć, ponieważ no, na niektóre rzeczy zaczyna nasz tutaj wujek z tej platformy reagować, kiedy o nich mówię i zaczyna mu się to nie podobać, kiedy o tym mówię, że to pomaga na jeszcze inne rzeczy. Także to już w poprzednich filmach znajdziecie, które już dostały żółtą ikonkę i tak dalej, już zostały wyciszone przez wujka tutaj, gdzie mówiłem, co to jeszcze więcej potrafi, bo to mu się jak zwykle nie podoba. Wiadomo, prawda w oczy kole, tak się mówiło, albo uderz w stół i nożyce się odezwą, także no, tak to niestety działa na tym świecie, więc po prostu no, to pomaga, jest mobilne przede wszystkim, ponieważ zwykłe odpromienniki jak kupujecie, to jest bardzo ważna rzecz, którą jeszcze muszę powiedzieć i powtórzę ją, bo już to mówiłem. Jak zwykły odpromiennik kupicie sobie gdzieś indziej, musicie wezwać radiestetę i on Wam musi to ustawić co do milimetra. To się nie może przesunąć. To musi stać tak, jak ma być. Bo jak to przesuniecie, to Wam będzie szkodzić prawdopodobnie jeszcze zamiast pomagać. Jak go już raz ustawi, nie wolno tego ruszyć. Musi tam stać. A ten jest mobilny. Kładziemy sobie w domu, cyk, przy żyle wodnej spiralą do dołu i tyle. Mamy tutaj 4 metry w tą stronę, 4 metry w tą, po przekątnych do góry, na dół. 4 metry mamy zabezpieczone dzięki temu dużemu. I idziecie sobie na kanapę, chcecie, nie wiem, obejrzeć czarną, głupią skrzynkę, telewizor, to kładziecie go sobie przed sobą na stoliku, tyle. Jesteście zabezpieczeni. Nawet jakby tam była żyła wodna, to już nie macie tutaj żadnego problemu przez tą żyłę wodną, co Wam tutaj teraz pokażę, bo robiłem takie doświadczenie tutaj właśnie w tym pokoju, bo to była stajnia, nie pokój ogólnie, na sprzęty, więc tu jest żyła wodna jak nic postawiona i tutaj robiłem właśnie różdżkami taki eksperyment, to Wam teraz krótko wstawię tutaj. Sobie zobaczcie, jak to po prostu działa. Jak to szybko zneutralizowało żyłę wodną. Miejsce wybija, tylko najpierw muszę tą płytkę wynieść z tego pokoju, ponieważ jak ona będzie tutaj w tym pokoju, to nic nam z tego testu nie wyjdzie. Dobra, płytkę wyniosłem stąd, teraz ja mam takie 2 różdżki, które do tego po prostu służą. Są to takie typowo standardowe, można powiedzieć, kto wie jak się tym obchodzić, ten sobie poradzi, kto nie wie, no to niestety, ale musi się troszeczkę doszkolić, ponieważ dużo jest tutaj też pracy z samym sobą, z intuicją i tego typu rzeczy. Także teraz sobie wstanę. Aha, nim jeszcze wstanę, trzymać zawsze przy piersi, to jest najważniejsze. I tak gdzieś koło 10 cm między sobą. Oczywiście głowa też musi współpracować, ponieważ musimy przekazywać informacje, czego szukamy w tym momencie. Jak tego nie przekażemy, to nie będziemy wiedzieć, czego szukamy. Także oddalam się od tego miejsca promieniującego.
zakładam, czekaj, mam problem z kablem z mikrofonu, mam nadzieję, że mi nie rozproszy tutaj tego wszystkiego. Zakładamy to sobie tą różdżkę tak, jak mamy ją trzymać i będziemy się zaraz zbliżać tutaj do miejsca. Tylko muszę się dobrze ustawić, musisz prosto stać, kąt musi być równy, 90 stopni tutaj, tak żeby one ci nie opadały ani nic i po prostu teraz idziesz do miejsca, gdzie jest. I w tym momencie one się skrzyżowały. Jak się krzyżują, to tu jest żyła wodna w tym miejscu. Jak zaczną się rozchodzić, to znaczy, że tu nie ma żyły wodnej. Nie wiem, czy widzicie, że one się skrzyżowały, ale spróbuję je zatrzymać tak, jak są i wam to obrócić. O, tak się skrzyżowały, tak je zatrzymałem teraz kciukami, żeby się nie rozjechały. Czyli tu jest po prostu żyła wodna. Dobra, teraz idę po tą płytkę, postawię ją w tym miejsce i pokażę wam jeszcze, jaki jest efekt, jak stoi płytka. Dobra, teraz jest nasza płytka spiralą do dołu, tak jak mówiłem, kładę po prostu w to miejsce, gdzie siedzimy. Normalnie wkładamy ją tutaj żonie pod spód, gdzie siedzi, czyli nie całkiem pod spód, żeby to się połamać i zgnieść, tylko pod tą ławę, bo to jest taka cienka drewniana ława, na której jest po prostu skóra owcza i pod spodem jest taki mały taborecik i po prostu kładziemy to na ten taborecik. Jak dziwnie tutaj z tymi wyglądam, z tym wszystkim, no to niestety tak może być, że mogę mieć jakąś dziwną pozycję tutaj przyjętą, ponieważ no, trzeba się tak ustawić z tym dość specyficznie, żeby to zadziałało i trzeba się skoncentrować po prostu na tym, co też robimy tutaj. Dobra, idę i co się dzieje? O, proszę, nie wiem, czy widać, rozjechały się, czyli nie ma żyły wodnej, po prostu mi się rozjechały. O, i teraz mi się już całkiem, aż mi się oparły już o ręce. Czyli tu po prostu żyły wodnej już w tym miejscu nie ma. I to każdy różdżkarz wam zrobi. Jak się znacie też na różdżkarstwie, to sami sobie też poradzicie. Po prostu tak to działa. Także taki prosty test. Czym to można sprawdzić, jak to działa? Ponieważ tego się nie da, żyły wodnej się tak nie da jakimiś nowoczesnymi miernikami posprawdzać i tak dalej. To jest po prostu starodawna metoda, różdżkarstwo i według mnie najlepsze. Tak kiedyś wody szukali, przecież jak się studnie kopało, tego typu. Dobrze, moi drodzy, także to jest bardzo fajne. Mały można nosić cały czas ze sobą, gdziekolwiek byście nie byli, ponieważ niektórzy na początku nosili tylko duży ze sobą. Oczywiście duży też można nosić dodatkowo jeszcze. Jak my gdzieś idziemy, gdzie naprawdę jest sporo ludzi, mamy jakąś ciężką sprawę do załatwienia, to idą z nami obydwa, i mały i duży. Po prostu, żeby to jeszcze bardziej wzmacniać te pole, ponieważ mały działa 1 metr w każdą stronę i tyle zabezpiecza, czyli po prostu nas. Wokół, ewentualnie jak ktoś nam za plecami całkowicie stanie w kolejce, to na niego też może podziałać, no bo się znajdzie w polu działania tego absorbera. Promocja na nie jeszcze jest. Bardzo fajna promocja, która daje nam bardzo dużo korzyści, a mianowicie kupując 2 takie małe absorbery, dostajecie ten o wartości 1390 zł, do tego tutaj dołożone. Czyli płacicie tylko za te 2 małe, ten macie dołożony od nas, za to, że jesteście widzami. Tak to wyhandlowałem po prostu z tą firmą dla was, żebyście to mieli i te linki są w opisie filmu. Jeżeli potrzebujecie 3 takie małe, to dostajecie już 2 takie duże tutaj, czyli każde o wartości 1390 zł, bo tyle on kosztuje, ten duży, za to nie musicie wtedy płacić, płacicie za te 3 małe. A jeżeli potrzebujecie 5 małych, bo macie bardzo dużą rodzinę, to wtedy dostajecie aż 3 takie duże odpromienniki, tutaj absorbery do tego, czyli każdy 1390 zł, to jest grubo ponad 4000 zł, które tutaj macie dodane za to, że jesteście naszymi widzami. Link do tych zestawów macie w opisie, bo tylko ja taką ofertę tutaj wyhandlowałem dla was. Po bardzo wielu negocjacjach z tym panem udało mi się coś takiego dla was załatwić, także to macie w opisie, żebyście mogli korzystać i cieszyć się po prostu normalnym zdrowiem, a nie spać i pracować, działać na żyłach wodnych, bo wtedy nie ma koncentracji, nie ma nic,
a jak wiemy, potrafi to zdziałać przeróżne rzeczy. Jednym z takich rzeczy jest na przykład obraz spirali życia, który się zrobił na szybie jednemu panu podczas zimy, który tam miał właśnie te promienniki bardzo blisko i zrobiło mu się właśnie takie coś na szybie, co tutaj widzicie. To jest ta czysta energia, którą po prostu to wydziela spirala życia. Jest to opracowane przez wielkiego geniusza Teslę, który po prostu wiedział, co robi i miał niesamowitą technologię, dzięki której korzystamy z wielu rzeczy dziś, ponieważ wiele rzeczy on opracował. Nie wszystkie niestety zostały dobrze wykorzystane, ale mamy na szczęście coś, co też i dobrze działa, co jest na jego patencie zrobione. Także moi drodzy, wszystko macie w opisie tego filmu. Jak macie radiestetę, sprawdźcie, poproście. Nie macie, możecie się bezpośrednio zabezpieczyć, jeżeli macie przypuszczenie, że jest żyła wodna, czyli zmęczenie, jakieś choroby ciągłe, nawracające, nie wiadomo co jeszcze. Można się bezpośrednio tym zabezpieczyć i po prostu zaoszczędzić sobie pieniądze na radiestetę. Ponieważ wiem, że oni do tanich też niestety nie są, bo troszkę sobie już liczą za swoje usługi, co się nie dziwię, ponieważ jest ich bardzo mało. Więc po prostu cena się winduje do góry za takie usługi, co na przykład w Holandii pokazało, jaka była cena. Grubo ponad 1000 zł, może i 1500 wyszło. Zależy teraz jeszcze ile żył wodnych znajdzie w domu, bo jak znajdzie ich parę, no to wtedy ta cena może jeszcze bardzo mocno wylecieć do góry. Także życzę Wam miłego dzionka. Z prawej strony dziubek, kliknąć, opis Wam się rozwinie, numer telefonu, zestawy macie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!